Najpopularniejszym samochodem na całym świecie nie jest jakiś tam Volkswagen Golf czy Ford F-150. Od lat 60. tym samochodem jest Toyota Corolla, która na początku była oferowana tylko w Japonii, ale w momencie, kiedy zaczęła wychodzić na europejskie i amerykańskie rynki, to nawet Henry Ford III powiedział o niej, że to jest japoński sposób na przemyt japońskiej stali do Stanów Zjednoczonych. Bo tak wszyscy zaczęli się Corolli obawiać. I stała się tak szybko najpopularniejszym autem na świecie, że sprzedano jej ponad 1 300 000 egzemplarzy w jednym 2015 roku. Tak popularna, a nie wiadomo jak to się stało, że przez 6 lat nie znalazło się dla niej miejsce na kanale Karoseria. I dzisiaj ten fakt nadrabiamy. No dobra, była Corolla w kombi, była Corolla Cross, ale nie było tej najpopularniejszej, najwspanialszej, tej jedynej w swoim rodzaju czarnej Corolli w sedanie. O, jakiego masz fajnego współpasażera. Zasrałeś go? Samochód do testu udostępniła nam grupa Cygan, która ma w całej Polsce w 5 lokalizacjach ponad 500 używanych samochodów do wyboru, do koloru. Jeżeli chcecie je zobaczyć, między innymi ogłoszenie tego samochodu, to wchodzicie sobie w opis do odcinka i tam są podane linki, które sobie klikacie i możecie spośród tych 500 aut wybierać. Wszystkie są z udokumentowanymi przebiegami, wszystkie są ze sprawdzoną historią. Większość z nich, tak jak ten egzemplarz, ma nawet jeszcze gwarancję i to taką fabryczną. Testowana przez nas Toyota Corolla ma sprawdzoną historię, ale nie zawsze kupując auto używane mamy taką pewność. Spójrzcie na przykłady raportów Car Vertical, które pokazują historię innych aut i mogą być skutecznym narzędziem w poszukiwaniu sprawdzonego samochodu. Taki raport pozwala zminimalizować ryzyko zakupu samochodu powypadkowego, kradzionego, popowodziowego albo z przekręconym licznikiem. A z kodem Karoseria zamówicie raport Car Vertical 30% taniej. Nasz egzemplarz 2023 rok produkcji, 1.8 hybryda, wersja poliftowa już i wersja wyposażenia style, czyli trzecia od dołu, bo zaczynamy od komfortu, potem jest Active, potem jest Style, czy tam style, a potem był jeszcze GR Sport. I jeszcze na koniec Executive najbogatsza, czyli tutaj mamy sam środeczek, można powiedzieć, cennika. I w cenniku ona jako nowa kosztowała chyba 128 000 złotych z kawałeczkiem. Od czego chcesz zacząć? Bo chodzisz, cmokasz, dumasz. No nie wiem, może zajrzymy pod maskę. Musicie dzisiaj Piotrkowi wiele wybaczyć, głowa go boli. Ale to nie dlatego, że zobaczył Toyotę. I bez dwóch zdań. Corolla jest samochodem bez emocji. Można powiedzieć, że jest trochę samochodem bezbarwnym, ale jest też samochodem bezproblemowym i bezawaryjnym i dlatego od tylu lat cieszy się takim powodzeniem nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Co, patrzysz? Nie, no. Czego szukasz? Zalet? Wiesz co, tak patrzę, bo tu chyba nikt nie zaglądał nigdy jeszcze. No tak jak ten samochód ma fabryka, 20 000 kilometrów przebiegu. Tu w ogóle żadnego, wiesz, zobacz, czyściusieńko. Nie wiem, oni byli te samochody też tu w środku, pod maską? Zobacz, tu jest uszczelka taka i ta uszczelka chroni całą komorę silnika przed brudem. Tu znalazłem trochę kurzu. Także... Powiedzieć Ci chciałem tak, że w wersji przedliftowej ten samochód niestety nie jeździł, ponieważ od 2018 roku przez 5 lat tu było zaledwie 120 koni mechanicznych, przyspieszenie do setki zajmowało tyle, że mierzyło się to kalendarzem, ale w 2023 roku wprowadzono nową generację hybrydy, 5. I zmieniono tak, silnik elektryczny, zmieniono przekładnię hybrydową, zmieniono akumulator, powiększając nieco jego pojemność, ten litowo-jonowy, ale jednocześnie zmniejszając nieco gabaryty o około 14-15%. Efekt jest taki całości, że silnik spalinowy tutaj nadal jest słabiutki, bo ma tylko 98 koni. Elektryczny ma 92 konie, ale łączna moc całego układu zwiększyła się do 140 koni mechanicznych i zaczął robić setkę w czasie poniżej 10 sekund. 9 z kawałkiem, ale istotniejsze jest to, że podobno elektryka ma tutaj większy udział w działaniu całego napędu, w związku z czym jest ciszej, bardziej ekonomicznie i jednocześnie żwawiej przy niskich prędkościach. To tyle, jeżeli o mnie chodzi i takie czyste informacje. Grubo. Poniżej 10 sekund. Wygląda też. Nie tylko głowa Cię boli, tylko chyba żołądek z przejedzenia. No, ja nie brałem rano, no wiesz. Kalgoniturzy chyba nie wziąłeś, bo Ci bęben
Co tutaj chciałbyś powiedzieć na temat Naprawdę? usterkowości całego tego układu? No właśnie, nie mam za bardzo Ci nic do powiedzenia, bo te samochody się generalnie w ogóle nie psują. No, wiesz co, jeżdżą te samochody, robią kilometry. Jak dobrze wiesz, już nieraz wspominaliśmy, Toyota skróciła interwały serwisowe oleju wymiany, czyli nie robią co 30 000, a co 15. Są też tacy, co wymieniają ten olej co 10 000. No właśnie, czy warto co 10 000, czy przestać co? na tych 15? 15 w dzisiejszych czasach to i tak jest To i tak stosunkowo jest krótki. dobrze. Co 10 000 uważam w takich samochodach sportowych. Czyli mówię tutaj o jakiejś tam RS-ie, jakiejś SC, jakimś, wiesz, GR-a na przykład, no to jakbyś miał tą wersję, tą najmocniejszą, no Czyli to wiadomo, co 15 wiesz, 000 raz do roku. Co 15 000 co roku wymienić olej. No jak sam widzisz, te Toyoty się dlatego też myślę, że nie psują. Rozrządy są na łańcuchach i nie ma z nimi problemów. To nie jest niemiecki samochód, gdzie tam masz łańcuszek i jest zaraz problem, nie? No tak jak powiedziałem, bez emocji, ale też bez problemów. Bez problemów, no i też bez jakichś dużych kosztów, bo koszty eksploatacji tego samochodu są praktycznie zerowe. No wiesz, tutaj mówię, zawieszenie też jest dosyć pancerne. No dobrze, sam silnik spalinowy, tak jak powiedzieliśmy, nie wymaga tutaj żadnych ponadstandardowych napraw, wymian. Paska rozrządu się tutaj nie wymienia, w skrzyni ECVT nie wymienia się chyba oleju, prawda? Nie, Ale wiesz, oprócz tego mamy jeszcze silnik elektryczny. Sam w sobie oczywiście on jest trwały na setki tysięcy kilometrów, ale jest też akumulator. I pytanie, co z tym akumulatorem? No, ja nie słyszałem na chwilę obecną, żeby się tak wymieniało, nie wiem, po 100, 200, 300 tysiącach. Raczej myślę, że 500 000 taka bateria wytrzyma i dopiero może być tam jakiś serwis potrzebny do takiej baterii. Natomiast ja nie słyszałem, żeby którymkolwiek samochodów, którym ja miałem do czynienia, żeby były wymieniane. Nie? A są jeszcze tacy, którzy lubią sobie zagazować ten Tak, silnik, i to szczególnie zazwyczaj- jeżeli jeżdżą Corollą na Uberze albo na taksówce. Tak. I to myślę, że troszeczkę skróci żywotność tego silnika. No ale wtedy pewnie panowie wymieniają częściej olej, częściej świece i takie inne rzeczy. I myślę, że przejeździ trochę. Natomiast Zawieszenie? oficjalnie nie psuje się ten samochód. I uwaga, jak kradną te samochody, to tylko na części silnik zostawiają w lesie. Dlaczego? No bo się nie psuje. Naprawdę? Tak. Czyli co, na części typu, nie wiem... Kradną maskę, lampy, zderzaki, drzwi. Czyli to, co może przydać to, się co do może naprawy przydać. blacharskiej. Tak, natomiast silnik niejednokrotnie w lesie idziesz na spacer. O, silnik do Toyoty. Nie biorę, nie nie biorę. biorę, bo to nie Nie ma biorę. żadnej wartości, bo to Jakieś się nie gówno psuje. leży. No, także tak to wygląda. Dobra, złóż patyka, bo No teraz właśnie, jeszcze tu mam... trochę przeoszczędzili na masie, nie? Zobacz, mogliby dać siłowniczek za 5 dyszek, a dali patyczek za To dyszkę. nie na masie zaoszczędzili, tylko na euro zaoszczędzili całe pół euro. Wersja Dobra, z tyle ma już LEDowe lampy z przodu, LEDowe też tylne lampy, parę dodatków, 17-calowe felgi w standardzie. Te nawet w idealnym stanie. Natomiast powiedz mi coś o tarczach hamulcowych i o samych klockach hamulcowych, no bo mówi się, że hybrydy, jako że hamują głównie rekuperacyjnie, to się nie zużywa, a jeżeli, no nie wierzę w to, że się nie zużywa. No, zużywa się. Po jakim okresie czasu trzeba wymienić tutaj tarcze i klocki? To okres to jest ciężko powiedzieć, bo każdy ma inny styl jazdy. Im częściej ktoś będzie jeździł na tak zwanym pedale hamulca, no to wiadomo, że ten okres się jakby skróci, prawda? Jeżeli ktoś jeździ normalnie, to takie klocki wystarczą na jakieś 60-70 tysięcy, bo są tacy zawodnicy, co potrafią zrobić, a są zawodnicy, którzy potrafią za 20-30 tysięcy zrobić na jednych klockach, nie? Nie mówię konkretnie o Koszt? tym modelu. Tarcze zaczynają się od 300-350 zł w górę. Nie ma tragedii, bo to jest mała tarcza hamulcowa, a klocki od 350 w górę. A I to mówimy elementy tak. zawieszenia? Co do zawieszenia, wspominałem już wcześniej, nie wiem czy pamiętasz, jeżeli chodzi o zawieszenie, to jest prosta budowa zawieszenia i generalnie tutaj też się dużo rzeczy nie psuje. Wiem o tym, bo mam znajomego w serwisie Toyoty i pytałem go, to tak 200 tysięcy przelatujesz i generalnie się nic nie dzieje. Wiesz, nasze drogi też się zmieniają, już nie mamy takich dziur, jak mieliśmy 10 lat temu. Ale to potwierdza tylko moje więc, słowa, bez emocji i bez problemu. Bez emocji, bez problemów, także gdyby Ci przyszło, nie wiem, wymienić amortyzator, no to jakieś 500-600 zł w zamienniku, nie? No dobrze, przejdźmy teraz do kwestii praktycznych, bo jak kupujesz sedana, to chcesz mieć trochę bagażnika. Trochę w tym wypadku oznacza 471 litrów. Dokładnie. No i wygląda to foremnie. To trzeba przyznać. Pytanie, jak tutaj będzie z walizkami. Pod spodem, no ta podłoga jest taka luźna, tak bym powiedział, natomiast tutaj wyłożone styropianem wszystko. O, jeszcze miejsce się znalazło na dojazdówkę, a to spoko akurat, bo myślałem, że tutaj pod tym styropianem niczego nie ma, a tutaj miłe zaskoczenie, bo jest dojazdówka. Wszystko ma swoje miejsce, nawet trójkąt, lewarek, no to akurat przyzwoicie jest zrobione, w takim sensie, że dobrze zagospodarowane, bo czasami te rzeczy to są w jakichś futerałach poukrywane, gdzieś tam porzucone, a tutaj ma to swoje miejsce, 471 litrów, tu jeden haczyk.
Tam haczyka z drugiej strony już nie ma, poskąpili. Tutaj blacha, o jaki mechanizm, Powiedziałbym, że zobaczcie, jest tam miejsce na widoczny trójkąt. tutaj Tam się jest tam otwierania z tej dwiema klapy. główkami nie zmieścił w bagażniku. To co to jest? Jakiś lampka, zbiorniczek, co to jest? Tam w podszybiu. A cholera wie. A, już wiem co to jest. Zwijacz pasa bezpieczeństwa środkowego. Też tak wystaje i trochę będzie nam ograniczał przestrzeń tutaj z tyłu, ale znowu po bokach mamy wykładzinę, a nie plastik, więc nie będzie się rysowało. Są plusy i minusy. Minus dzielona kanapa w proporcji 40-60. Jak widzicie, nie ma nawet wycięcia na podłokietnik, przez co nie przewieziemy na przykład nart, jakichś dłuższych przedmiotów. Tak, ale bagażnik jest ładnie tak wyprofilowany, nie ma tych dużych plastików, tylko nie, jakby tą matę odgiął. Mówię, że tutaj wiesz, nie jest tak dużo, tylko jest tak fajnie, idealnie jakbyśmy to odgięli, to jest pewnie zaraz pod tym blacha, nie? Nie ma tych plastików, wygłuszeń takich. Dawaj pan drugie walizkę, No czy to tak. wejdzie w ogóle, to może mieć problem, wiesz, ponieważ Nie, zobacz. No to jest git. Dwie duże walizki wchodzą, a tutaj na górę to jeszcze poupycha się małych kabinówek bez problemu. Ze 3 albo nawet 4, tu zostaje miejsce na jakieś mniejsze plecaki. Dramatu nie ma, natomiast nadkola dosyć mocno wnikają. Szeroki na szczęście jest ten otwór tutaj, no ale w pionie już tej walizki... A pokaż tę drugą, czy nam się uda. Patrz, O, nawet. patrz pan! Patrz i zobacz, nawet ten zwijak nie przeszkadza mocno. Tak? Weszła? Zobacz. A pokaż teraz ta, czy wejdzie tak? Nie, to wygląda teraz jeszcze lepiej. Bo tutaj ci wejdzie kabinówka i tu ci wejdzie kabinówka i tutaj wejdą dwie kabinówki. Nie, poczekaj, kabinówka ci nie wejdzie, otwórz. Zawiasy? Tak. Wnikające? Tak. Jak one wnikają? No rzeczywiście, tak, No. masz rację. Kabinówka już tutaj nie wejdzie przez wnikające zapasy po Niestety. bokach, ale plecaki albo miękkie torby wejdą. Tak czy siak na 471 litrów to ten bagażnik jest ustawny dosyć. Jest i spory nawet, nie? Tak w sensie... Tak. Tak, w sensie patrzysz na niego i nie wierzysz za bardzo, ale jak zaczynasz się pakować, to jest zaskakująco dobrze. Ty siedzisz już tam wygodnie? Tak. Naprawdę? Tak. Co ty gadasz? No to powiem ci, że ja tutaj mam zaskakująco dużo miejsca. No tak jak w Uberze. Ja nie dziwię się, że te samochody w takim razie są często taksówkami, czy to w wersji sedan, czy to w wersji kombi, bo tutaj jest od groma miejsca, jak dla takiego chłopa jak ja. Natomiast to, na co mogę narzekać, to miejsce nad głową, to faktycznie, bo dotykam pod sufitki, a nie mamy przecież tutaj żadnego szklanego dachu. Natomiast jeżeli chodzi o miejsce na stopy, jeżeli chodzi o miejsce na kolana, tutaj, no to bez problemu najmniejszego. Słuchaj, 90% samochodów, w Spore? których siedzisz z tyłu, narzekasz na miejsce na głowę. Tak, ale siadam za sobą, a teraz siedzisz ty, jesteś Tak. trochę krótszy. Natomiast mówię, no biorąc pod uwagę to, że rzadko kto siedzi na fotelu pasażera, kto ma 1,95 m, raczej to jest 1,80 m, tak jak ty, no to jest tutaj naprawdę sporo miejsca. I biorąc pod uwagę klasę auta, bo to przecież tylko segment C, ale w sedanie. Jaki dziwny podłokietnik. No właśnie, nie hamuje? Nie ma Znaczy nie, hamulca jest, żadnego? no właśnie, on się, zobacz, opiera się tutaj o kanapę, nie ma żadnego hamulca, a dobrze by było, żeby miał, bo tak jakoś dziwnie. Bardzo dziwnie Chłopiec nawet. wie, że Ale przehamowanie. dobrze, że te uchwyty na kubki są tu z przodu, a nie wzdłuż, bo jest Mięciutki, szeroki, nie? jest mięciutki i jest bardzo przyjemny. Tapicerka w wersji style tylko materiałowa, żadna półskórzana, no tak, no taki standardzik bym powiedział. Kieszenie Ale to są, wygodne. nawiew jest, to jest istotne na tylną kanapę, są dwa porty USB-C już w wersji poliftowej. Natomiast jak spojrzymy sobie na jakość na przykład drzwi, no to wszędzie to jest plastik. Fakt, że on ma całkiem niezłą fakturę, nie jest to gładki plastik, tylko taki chropowaty i wygląda spoko, ale to wszystko jest plastikowe. No tutaj mamy miękki jedynie podłokietnik z taką samą tapicerką obity jak te fotele. Tak jak powiedziałem, duże zaskoczenie to jest przestronność tutaj tej kanapy. Nawet na upartego trzecia osoba, tutaj jakiś dzieciak jakby jechał, to ten tunel środkowy jest jest dosyć taki niski wysoki, i nie? szeroki, nie ma dramatu. Natomiast no, moje stopy już nie wejdą, ale taka stópka 41, 42 może jeszcze tutaj się zmieści, a taka dziecięca to już bez 38. problemu. Gorzej, słuchajcie, te drzwi mi nie przeszkadzają, że są w takiej jakości z tyłu. No bo to po prostu taki segment i w segmencie C dzisiaj drzwi plastikowe z tyłu, całe wykończone plastikiem, to nie jest nic dziwnego. To już na przykład fakt, że przednie drzwi też są całe zrobione tutaj z plastiku i to jest jedyny ich miękki element, no to już jest trochę przegięcie pały. Bo to już w segmencie C powinno być miękkie i przyjemne i nawet te boczki większość z producentów robi to po prostu z przyjemnych, miękkich, fajnych materiałów. A to zobacz. Rozumiesz? No ale wiesz, 140 000, nie? Nie boli Cię teraz bardziej głowa?
nie na balety! Ty już nie masz 18 lat, przypominam ci. No ale po baletach też właśnie takim autem wracasz, nie? Na szczęście, jak trzymasz tu łokieć, to zobacz, jakie to jest miękkie. Patrz, ile tam jest pianki. Zobacz, ile tam jest. Patrz, o, można spać na tym. Będzie się co kruszyć, Jak co? masz 20 cm długość, jakbyś miał 20 cm wzrostu, to mógłbyś się położyć i spać, byłoby ci bardzo wygodnie, bo to jest mięciutkie i przyjemne. Ale to? Kamera stop, możemy zacząć mierzyć, chcesz? No, bardzo ciekawy samochód. Dobra, chodź, przejedziemy się nim, zobaczymy tutaj te przyspieszenie po linii 10 sekund, jak powiedziałeś, tak? 9,3 według danych producenta. Ale to sprawdzimy. nie jest z tobą za kierownicą, ze mną na fotelu pasażera i silnym z tyłu. Patrz, i teraz jedziesz, napędzasz koła silnikiem spalinowym, ale też częściowo trafia energia do silnika elektrycznego, który zamienia ją w prąd stały i przemienny, przepraszam, i doładowuje akumulator. A zdejmij nogę z pedału gazu i możesz sobie to oglądać. I jedziesz i nie patrzysz się na drogę, tylko sobie oglądasz. I teraz jedziesz tylko na elektryce. A to nie jest przypadkiem niebezpieczne? Co? To, że się patrzysz tu, a nie na drogę? Nie, dlaczego? No, też tak właśnie Tutaj wydawało. seryjnie masz wszystkie systemy wsparcia kierowcy, więc sobie jedziesz i tylko sobie tutaj podglądasz. Nie no, żartuję sobie oczywiście, ale wersja po liftingu, tym w 2023 roku, więcej zmian przeszła we wnętrzu i tam pod maską, niż tych stylistycznych z zewnątrz, bo tam trochę zmieniły się lampy, doszły te LEDowe reflektory, taka ładna łezka. I rzeczywiście po przednich światłach łatwo jest ją rozpoznać, natomiast w środku zmieniło się sporo, bo po pierwsze zegary są zupełnie nowe, mają opcję konfigurowania sobie, zmieniania, kombinowania. Po drugie mamy multimedia nowe i one rzeczywiście już działają wreszcie sprawnie i szybko i wyglądają. I mają Apple CarPlay i Android Auto bezprzewodowe, 10,5 cala ma ten wyświetlacz. No i jest estetyczny, może nie jest jakimś wielkim iWi odkryciem, nie ma zbyt wielu kolorów, ale przynajmniej jest naprawdę prosty, jeżeli chodzi o obsługę, o to, co tutaj wyświetla. No i wersja Style jest nieźle wyposażona. To jest taki złoty środek, tak bym powiedział, bo już masz te multimedia, jest dwustrefowa klimatyzacja, jest bezkluczykowy dostęp do samochodu, jest ładowarka indukcyjna, ale powiem Ci, że ona w środku, pomimo takiej ilości plastiku, to kurna zajebiście się tu zachowuje na tej drodze. Cicho, nie? Nic nie trzeszczy, nic nie puka i świetnie zawias wybiera te nierówności. No wiesz, Jak no, na nie to, że mamy też mamy tutaj... 30 tysięcy niecałe, tak? Nie, ile to ma? A weź przyspiesz. No, nie ma tragedii. No, ale czasami nowe samochody już potrafią wydawać tutaj z siebie różne dźwięki. Jak ładnie wspomniałeś o tych plastikach, no myślałem, że te boczki tutaj, wiesz, i te wszystkie spasowania deski i tak dalej, no tutaj się nam odezwą. A tu... Naprawdę jestem tutaj w szoku, bo ta droga, tutaj się tańczy na niej. Tutaj każde koło pracuje inaczej, wygina się ta buda, każdy element w inną stronę, a tutaj nawet najmniejszego trzasku pisku, więc za to szacun. Jestem aż zaskoczony. Może po prostu dlatego, że Turcy się bardziej starają o montaż. Tak, bo auto jest montowane, akurat sedan jest robiony w Turcji rzeczywiście, no bo to taki rynek, który bardzo lubi sedany w tym segmencie C. Tak. I zobacz, że o ile większość producentów wycofała się w ogóle z produkcji sedanów w tym segmencie, już rzadko który ma sedana, wszystko to już albo SUV-y, albo hatchbacki, albo ewentualnie liftbacki, tudzież crossovery, albo jakieś mieszanki, w których specjalizują się Francuzi, to tutaj mamy po prostu sedana. Rzec można limuzynę prawie, że. Tak. I ładowarka indukcyjna, jak mówiłem, grzane zydle też już są, więc wszystko to, co najpotrzebniejsze w samochodzie do codziennej jazdy. Tak, nie? Nie? Jak w 85 w Corolli. Coś takiego. Dokładnie to tutaj. No, dla miejsce na ładowarkę takie mało szczęśliwe, szczerze mówiąc, bo ona tam jest głęboko. No i chyba na zakręcie mu nie wypadnie? Nie, bo ma... jest to taka, wgłębienie takie w tym tunelu środkowym, więc nie wypadnie. Podłokietnik mizerny, ale przynajmniej można go przesunąć trochę do przodu. USB-C jedno tutaj i co, drugiego brak? Nie, jest tutaj drugie dla pasażera w tym miejscu. Więc to jest tutaj jedno USB-C. Jaki tu gruby kabel ktoś ma, ja pierdzielę. Jak do ładowania elektryka. A to tylko do ładowania telefonu. Tu gniazdo zapalniczki, niezbyt głęboki i pojemny, ten schowek w podłokietniku, tutaj dwa uchwyty na kubek, no taka, powiedziałbym, że siła tkwi w prostocie. Dobrze, że panel klimatyzacji pozostał
manualny, czyli ustawiasz sobie temperaturę niezależnie dla pasażera i dla kierowcy i wszystko ma swoje przyciski. Nawet prędkość klimatyzacji możesz sobie ustawić w Eco, a w Fast albo w takim trybie normalnym. Więc powiedziałbym, że jest prosto. Toyota wyszła z założenia, że siła tkwi w prostocie, ale to dobrze dla tych klientów, którzy kupują taki samochód, to chyba dobrze. Natomiast deska, zobacz, tu mięciutko, od góry mięciutko, wygląda to schludnie i czytelnie, ergonomicznie. Natomiast wada, no nawet w tej wersji nie mogę sobie wyregulować wysokości fotela pasażera. Tak, bo jak siedziałeś z tyłu, ja próbowałem to zmienić, ale niestety... No tragedia nie. i powiem Ci, no siedzę za wysoko zdecydowanie, no takich dobrych 5 cm albo więcej mógłbym mieć możliwość obniżenia sobie. Wow! Już ma LEDy tutaj. Ale nie wiem, czy jedną rzecz zauważyłeś, jak siedzieliśmy we wnętrzu. Tak. Zobacz tak, słupek A i słupek C jest szary i pod sufitkę mamy szarą, a słupki B mamy czarne. A to ciekawe rzeczywiście. Taka dziwna konfiguracja. Jak już robili, to czemu nie zrobili tych czarnych słupków A i C? Albo całego też sufitu A czarnego? nie wiem, wyślij takie pytanie, ciekawy No jestem, dziwne, czy Ci nie? odpowiedzą w Turcji, czy tam w innym Tokio. No dobrze, a jak wrażenia z prowadzenia? Jak wrażenia z przyspieszania tą hybrydą 5. generacji, Piotrek? Zwykły samochód, no co mam Ci tu powiedzieć? Samochód, Nie. który jest, jak sam powiedziałeś, bezpłciowy, bez emocji. Mieliśmy już raz Toyotę Camry, pamiętasz? To jest samochód... No właśnie, to jest- nie pamiętam. Nie pamiętam. To najlepiej chyba. O, i to dobrze świadczy po prostu o Tobie. Wiesz, to... Nieraz rozmawialiśmy o tym, że są ludzie, którzy kupują samochód tylko po to, żeby się nim przemieszczać z punktu A do punktu B i ma nic nie kosztować i ma nie denerwować, że się psuje. I myślę, że chyba tym można określić Toyotę po prostu. To są samochody, które się nie psują, są bezawaryjne, Bez emocji i bez emocji, problemów. bez problemów. Przynajmniej jeżeli o hybrydy chodzi. Tak. Ale rzeczywiście mam takie wrażenie, że zobacz, że przyspieszasz tak normalnie, bym powiedział, ale one... Normalnie nie miadę. Silnik nie sprawia wrażenia, jakby chciał Ci wyskoczyć spod maski na kolana, bo wszyscy, wiesz, mówią to wyje, jak przyspieszasz, tylko jak ktoś kupuje hybrydę, to ma świadomość, że tymi samochodami się dala, tylko się nimi jeździ tak, żeby zużywały mało paliwa. Zresetowaliśmy na potrzeby oczywiście naszego testu licznik Tak, zużycia było paliwa, 4,5 ale litra. było 4,9 było. A nie 4,9? 4,5? Nie, 4,9. 4,9. I to podejrzewam było zużycie paliwa z naprawdę dużego dystansu. Myślę, że tam przez parę tysięcy kilometrów, a na pewno przez kilkaset kilometrów nikt tego nie resetował. No i sam widziałeś, jak to wygląda. I dokładnie po to się I kupuje. po to się kupuje No Toyotę. 4,9, no błagam. No, A są tacy, którzy w mieście i 4, 4,5 zużywają, bo ona przez 70-80% czasu Jedzie korzysta bateria. tylko z elektryka, bo każde hamowanie to jest odzysk energii, a potem napędzasz sobie tą energią silnik elektryczny. To jest też tak w tym samochodzie, nie wiem czy Ty też tak masz, że jak wsiadasz do samochodu, to jakby trochę Twój charakter jest pod samochód. Wsiadasz do niego i w ogóle Ci się nie chce nim jechać szybko, nie chcesz się nim zapierdzielać, po prostu jedziesz tym samochodem. A są samochody, w które wsiadasz, słyszysz ten już wydech, słyszysz ten dźwięk silnika I depiesz. i kurwa, nie? Tak. No to jest raczej ten pierwszy samochód, że ja po prostu do niego siadam i jadę do punktu A, znaczy do B, z A i potem do C. A po drodze jeszcze mijasz i punkt G. Tak. No ale jeżeli chodzi o wnętrze, to wiesz co, no mogli się trochę bardziej postarać. No te plastiki to po prostu rażą. No wiesz, A a bierzemy tutaj- to pod uwagę, że mamy to rocznik 2023. To jest świeży samochód. I nie można było tych boczków tu zrobić z tego Z czego, materiału. nie? Taki- Przecież to jest naprawdę ładne przeszycie, Taki estetyczne, plasticzek, miękkie, ale fajne. miękki, nie? Dotykasz i mówisz, wow, super, nawet jak kolanem przywalę, to nic mi się nie stanie, nie rozwalę sobie rzeczy. Chociaż tę górę, A tu, nie? rozumiesz to? Jeszcze fatalnie wyprofilowane, bo ci łokieć z tego spada. No jak pasażer jedzie, no to okej, dobra, nie trzyma tu łokcia, tylko trzyma tutaj niżej, ale czasami chcesz sobie o tak pojechać, nie nonszalancko trzymając Tak, kierownicę. już nie, bo Bo i boli łokieć i niestety wyprofilowanie jest takie obłe, że ci ten łokieć z tego spada. Więc tak, ja też widzę tutaj niedostatek, a ta twoja część, która jest po lewej stronie kierownicy, jest miękka? tu? No, No nie. no i zobacz. I to jest miękkie, nawet jak wsiadasz, walniesz się kolanem, to nic ci się nie dzieje, a tam otwierasz drzwi, wsiadasz i jak masz długie kolana, to możesz się w ten plastikowy kawałek przygrzmocić tak, że potem jedziesz i się masujesz. Gdzie Bez jest sensu. sens logika? No tutaj No, dali dokładnie. kawałek plastiku fajnego, mięciutkiego, a tu już ten kawałeczek nie mogli go oprzeć? Zwłaszcza, że zobacz, to góra deski też jest taka, o zobacz, Mięciutka. mięciusieńkie, tutaj Mięciutka. wszystko wciska, miękkie, tu też miękkie, a tu
poskąpili tutaj materiału na tej grze. Poskąpili. No ale bierz też pod uwagę, 140 000 nowy samochód, tak? 130, 128. No to, Tak. to teraz... Więc taka używeczka 20 000 kilometrów, No. jak nowa jest w środku. Tak naprawdę zobacz, nawet się zastanawiałem, czy to piano nie będzie tutaj porysowane, ale ono jest w naprawdę niezłej kondycji. Więc po 2 latach, bo samochód ma 2 lata, prezentuje się całkiem nieźle. Tapicerka nigdzie nie jest zmechacona, nigdzie nie jest porwana. No niewielki przebieg, to prawda? No to widać, że też ktoś nie jakoś mocno go tam nie tyrał tego samochodu. Nie, dbał raczej o niego. Wygląda jak nowy generalnie. Wiesz, tam pod maską też widziałeś czyściusieńko, tak? Tak. No i na lakierze Także- też bardzo, bardzo mało śladów jakichkolwiek użytkowania. Zobacz, jaką średnią mamy z tego odcinka od Grodziska tutaj. No tak, ale tu jesteśmy w terenie zabudowanym, to mamy 50. No ale tam mieliśmy nawet, gnałeś stary 80 na godzinę, no widziałem, już aż ci się trzęsły ręce. Widziałeś to? No widziałem. Podziwiam się trochę. Dzisiaj, że tak. ty jesteś coś wczorajszy. Patrz, jedno hamowanie 4.1. Naprawdę jest do osiągnięcia wynik 4 litry spalanie w O, mieście. patrz, zobacz. Corolla czerwona! Ja, ale to dobrze wygląda. Widziałeś? Widziałeś to? A Ale ten kolor? nasza czarna fajniejsza. Eee, Dyskutowałbyś. Ten dyskutował. Ten czerwony, bordowy taki kolor. Patrz, i teraz stała kolejna, taka złota. Naprawdę. Żartujesz. Ja dopiero teraz O, zacząłem... patrz. to poprzednik. Tylko poprzednia. Ja dopiero teraz zacząłem zauważać te samochody. Nie, to jest taki, A pamiętasz, był taki taki... trochę konik trojański, nie? Ale z drugiej strony stylistyka tego samochodu jest taka, że ona się nie starzeje. Zobacz, to jest 2018 rok. To jest 7-letni samochód tak naprawdę. O, weź mu, daj mu trochę teraz. Ale... Puść gaz! Na tej betonowej nawierzchni takie 68-69 decybeli, więc jest nieźle. Średnia krajowa. Tak, dokładnie tak. Średnia krajowa. Były tu samochody, które robiły sporo lepsze wyniki, były też takie, które znacznie gorsze robiły, bo Panamera tutaj na tej drodze miała 71-72 przy tej prędkości. To co słyszę, tak subiektywnie, to przede wszystkim opony na tej betonowej nawierzchni. Natomiast jeżeli chodzi o silnik, jak jedziesz stabilnie, jeżeli chodzi o szumy powietrza opływającego na dwozie, to jest naprawdę dobrze. No znaczy ja nic nie słyszę. Ani tu z szyb, ani tu z ramek, nic. Nie jakby... No, to jest głównie opona na tym betonie. Teraz zwróciłem uwagę, że fajną ma widoczność przy tych słupkach, a zobacz jak daleko jest ta szybka wysunięta tutaj. Lusterka są umocowane do drzwi, zamiast właśnie tu do tego miejsca, to pozwoliło im wygospodarować dodatkowe szkło i tak na skos jest bardzo dobra widoczność. To prawda. Gorzej z tyłem, ale przód okej. Fajnie wybiera te nierówności, fajnie wybiera łączenia. Kurna! Hopie! To tylko Toyota. Co, ty już się zapatrzyłeś się na BMW? No tak zwróciłem okiem. M3? Goń go! Nie no, nie ma, wiesz, nie ma tragedii. Ale nadal największe wrażenie robi to. No 120-125 momentami No średnie dobra, no. spalanie 5 litrów. Na 5 litrów skoczyło, no ale to wiesz, no tam przyspieszyłem, trochę tu odjąłem, musiałem auto No, puścić, ale 5 no, litrów średnia przy 120. kochany, no to... No, już mi tutaj hamuje. Na działeczkę pojedziesz bocznymi drogami 4,5. Kaszkiet Po założył. mieście 4, kaszkiet założysz. Taczek nie wrzucisz tylko do bagażnika, ale już grabki wejdą. Ale grabki wejdą. Nie no, taczkę to już masz na miejscu. Ale wiesz, opcja, a propos tych tutaj funkcji, ma, nie wiem czy widziałeś, Co? rozpoznawanie znaków. Ma i to nie tylko znaków ograniczeń prędkości, Tak. tylko też na przykład Wszystkich. zakazów wyprzedzania. No wszystkich to nie. Autostradę, jak zjeżdżaliśmy też był wjechaliśmy do miasta, był znak, że wjeżdżasz do miasta. Tak? Także tak. No ale Tak, tych no, znaków nie widzi, widzisz? Tych nie. To co, ile? 9,3, tak? 9,3. Ale ja myślę, że to na pusto, wiesz? Tak naprawdę na pusto. Ja myślę, że tak bliżej dyszki. No, teraz sprawdzimy. Tak, oczywiście, my nie sprawdzimy, proszę bardzo. Kto jak kto, ale my zawsze robimy pomiar. Ale tryb sportowy musi być, nie? Tak. Proszę. Tryb sportowy, Od razu zegary na czerwono. connect. Czekaj, bo tam mnie najeżdża. Dziwny samochód, bo to Toyota. Auris, pamiętasz? Jaki to był były hit sprzedażowy, co? Ty, no ale to były czasy, kiedy Toyota sobie wymyśliła, robiąc legendarny samochód o nazwie Corolla, że
Teraz robimy, będzie się nazywał Auris. Auris. Natomiast Corollę pozostawili nazewnictwo w sedanie. Tak. Więc sedan zawsze był Corollą, natomiast ten eksperyment się nie udał, bo znowu wrócili potem do nazwy Do Corolla. Corolla. Ale sprzedawało się to bardzo dobrze. 2 generacje. Tak. Nie wiem, to była ta pierwsza generacja Aurisa, a Dobra. potem jeszcze druga generacja Ładniejsza Aurisa. ciutkę, nie? No. Gotowy? I nawet ja gotowy, i nawet gotowy ten na górze przylepiec, który mierzy nam prędkość dokładnie. Zapięte masz pasy? Stary, przede wszystkim wziąłem Aviomarin. No, Nie dogonimy chyba go, co? procedurę startu zrób. Mama? No jak? I teraz. I zobacz. I już 20. Stary. I 50. I 60. 80. Jedziesz, dawaj. Jest! Klapy i startujemy. Sukces. Znaczy, sukces to może jest spore nadużycie. Tak bym powiedział. Zobaczymy sobie. Wszystko dobrze zrobiłeś? To chyba mamy mocno pod wiatr i mocno pod górkę. Bo wynik to 11,1 sekundy. Takie dwie... Takie dwie... Quarter mile, 11,1. No dobra, Dobra. Próbuj w drugą stronę. No ale wiesz, jest nas 3. Stytych. Było nas 3. Chyba wy. Ale wciska w fotel. Ale nie masz wrażenia, że dużo mniej już to wyje niż było. Już. No tak, jest troszkę gorzej. Gorzej? 11,29. Daj pan spokój. No taki to jest rodzaj samochodu. 300 kg obciążenia dostał Tak. w postaci nas 3 tutaj siedzących. I jest już I- wynik. Cześć Teresa. Tak, faktycznie ten samochód mniej wyje niż poprzednie Dużo generacje. mniej. Mam nie? wrażenie, że w ogóle jakby na niższych obrotach utrzymywał silnik spalinowy. Tak, nie ma tego takiego... Nie ma. Daj, moja ja spala. się zamienię. Zamieńmy się. Mam ochotę się przejechać Oho. Toyotą Corollą. To będzie moja pierwsza przejażdżka tym autem. Powtarzam to raz jeszcze. Nie ma tutaj emocji w tym samochodzie. To jest emocji jest tyle jak na grzybobraniu. Ale weźmy pod uwagę też, że to my jesteśmy trochę wariatami i oczywiście oglądają też nas ludzie, którzy lubią sobie pocisnąć, lubią dynamikę, lubią dużo koni, lubią 5 sekund do setki, pojeździć po zakrętach, poślizgać się. Natomiast takie samochody kupują ludzie, którym zależy na 2 rzeczach. Na niskich kosztach eksploatacji, na bezproblemowej eksploatacji i na przestrzeni w środku i względnym komforcie. I to wszystko ten samochód oferuje. W niego po prostu lejesz wachę i jeździsz. I nowy. Lejesz wachę i jeździsz. Lejesz wachę i jeździsz. Lejesz wachę i jeździsz. I można tak bez końca, w dodatku tej wachy lejesz bardzo niewiele. Bo w mieście masz spalanie pomiędzy 4 a 5 litrów. Jak wyskakujesz sobie na ekspresówkę, to nam ile pokazało? 5 litrów. 5. Teraz więcej, bo jadę jak pojebany 121 na godzinę. No żartuję, mieliśmy przyspieszenie, już zaczyna nam spadać, więc zaraz to zużycie będzie mniejsze. Więc jeżeli chcesz mieć auto bezawaryjne, sprawdzone, takie, które nie boi się upływu czasu, jeżeli chodzi o materiały, jeżeli chodzi o wykonanie, jeżeli chodzi o silnik, tylko jeździć nim, lać i jeździć, to jest dokładnie ta opcja. Dla ludzi, którzy nie oczekują od samochodu emocji, tylko oczekują, że to będzie zajebiste narzędzie do przemieszczania się z punktu A do punktu B i z tym narzędziem nie będą mieli żadnych Taka problemów. wiertarka Boscha. Wiesz, że jak ją weźmiesz z szafy, to zawsze ci zadziała. Tak. Natomiast moim zdaniem warto jest poszukać właśnie wersji poliftowej, która ma mocniejszy ten silnik, gdzie to spalanie jest wyraźnie niższe, gdzie faktycznie mamy sytuację, gdzie ta elektryka jest w stanie więcej z siebie wygenerować. Mamy lepsze znacznie multimedia, fajne zegary. No, jeżeli chodzi o przestronność, to naprawdę jestem zaskoczony, bo tam z tyłu jest sporo miejsca. Brakuje mu... Co? Toyota. A. No właśnie, to jest takie auto, którego nie zauważasz. Nie? To jest takie... Ale jest.
Tak, ale dopiero teraz na tej, to jest chyba 5. czy 6. Corolla w sedanie, jaką mijamy. Tak. Teraz dopiero widzę, ile jest tych samochodów, jak sam w nią wsiadłem. Oczywiście ma mankamenty swoje, no jest powolna, no nie ma co ukrywać, to nie jest dynamiczne auto. Wkurza mnie to, że tak oszczędzili w niektórych miejscach na materiałach, na tym, że nie ma regulacji wysokości fotel pasażera. Takie drobnostki są tutaj irytujące. Nie jest wyrafinowana w żaden sposób. Natomiast mówię, jako narzędzie, jak nie potrzebujecie niczego innego, to wybór, który na pewno Was nie zawiedzie. Natomiast nie wiem, czy oglądają nas w ogóle ludzie, którzy takich samochodów potrzebują. Ja myślę, że oni nawet nie odkryli jeszcze YouTube'a. Możliwe. Chyba, Myślę, że oni że nasi widzowie prześlą link tacie. Oni zamiast marnować czas na oglądanie YouTube'ów, to Tak. marnują go na łowienie ryb, zbieranie grzybów. Albo ewentualnie pielenie w ogródku teraz.